Jako pierwsi w polskim YouTubie postanowiliśmy zaprezentować Wam pokaz 55-tonowym dynanometrem, wskazującym to, do czego ciągniki zostały stworzone, czyli siłę uciągu. Będziemy mierzyć każdy ciągnik od Ursus C330 po Fendt 1000. Wszystkie porównamy w tych samych warunkach i tymi samymi narzędziami. Powstanie nasza lista siły uciągu, gdzie pomiar siły uciągu będzie można porównywać między ciągnikami zarówno nowymi, jak i używanymi w tych samych warunkach. Jeśli ktoś będzie chciał wystąpić w naszym filmie, to usługa pomiaru mocy będzie za darmo. Pomiar siły ciągu zostanie dokonany specjalistycznym dynanometrem marki Crosby Model LRP, mierzącym uciąg do 55 ton z dokładnością 0,3%. Jest wiele filmików na YouTubie, na których pokazywane są próby siły uciągu, zarówno na betonie, jak i w polu. Postanowiliśmy nasze stanowisko pomiaru zrobić na kostce, dzięki czemu każdy testowany ciągnik będzie doświadczać tych samych sił działających na nasz dynanometr. Da to możliwość porównywania ciągników między sobą zawsze w tych samych zbliżonych warunkach. Na polu przeprowadzenie takiego testu zawsze będzie miało zmienne warunki. Takie jak miękka gleba, zakopywanie się opon, co nie dałoby możliwości przeprowadzenia tego testu w takich samych warunkach kolejnym modelom. Dlatego wolimy zrobić ten test na utwardzonej powierzchni. Do testu wykorzystamy belkę holowniczą umocowaną na dolnym zaczepie, równolegle do podłoża, ponieważ na górnym zaczepie maszyny mają tendencję do podnoszenia przodu. Ciśnienie w oponach ustawiliśmy na 1,6 bara. Do pomiaru używamy manometru marki Carbotion, dostępny u nas w sklepie internetowym. Jaką maszynę będą testować koledzy? Będzie to fabrycznie nowy Arbos 3055 generacji drugiej. Z przednim tuzem i pamiętajcie, obowiązuje na niego gwarancja 7 lat bez limitu motogodzin. Liczba cylindrów 3. pojemność skokowa, 1794 cm3. moc, 50 koni mechanicznych. masa testowanego ciągnika, 3280 kg. promień skrętu, 5,35 metra. prędkość maksymalna, 34 km na godzinę. Zobaczysz z dalszej części naszego filmiku. temperatura powietrza podczas testu to około 12 stopni Celsjusza. Ciągnik zostaje rozgrzany, a konkretnie skrzynia biegów do około 60 stopni Celsjusza. Używamy do tego naszego przepływomierza, żeby mieć pewność, że maszyna jest odpowiednio rozgrzana. Teraz możemy przejść do testu siły uciągu. Rozpocznijmy test siły uciągu 2×4 na dolnym zaczepie. Chłopaki zapinają pierwszy bieg na tak zwanym żółwiu. Co w ciągniku Arbos daje około 2 km na godzinę mierzone w systemie GPS. Pomiar przy pierwszych 2 pełnych obrotach koła wynosi około 1,6 ton. Zapiszmy to na naszej liście siły uciągu. Zastanawiasz się, co się stanie, jeśli zwiększymy prędkość na 3,7 km na godzinę, czyli trzeci bieg. Zobacz, jaki wpływ ma prędkość na siłę uciągu. Wynik to 1,4 tony. O kurczę, nie wyobrażałam sobie, że zwiększenie prędkości zmniejszy siłę uciągu. Teraz zróbmy najważniejszy test siły uciągu 4×4 na dolnym zaczepie. Zapinamy pierwszy bieg na tak zwanym żółwiu. Pomiar przy pierwszych 2 pełnych obrotach wyniósł około 2,4 tony. No jestem pod wrażeniem, ten ciągnik ma duży potencjał. Przetestujmy teraz przedni tus zamontowany na naszym Arbosie.
dynanometr wskazał wartość 1,6 tony. Przedni TUS przydaje się do zamontowania obciążników, gdy używamy cięższego sprzętu, by maszyna pracowała efektywnie. Zamontować można kosiarkę, wały i inne sprzęty. Przejdźmy teraz do tylnego tuza, To on jest najważniejszy dla ciągnika, na nim zawiesza się najważniejsze sprzęty. takie jak maszyny uprawowe, pielęgnacyjne czy siewniki. No to ile jest w stanie podnieść? Przekonajmy się. TUS w ciągniku Arbos 3055 jest na tyle mocny, że jest w stanie podnieść przód ciągnika. Dlatego dociążymy go ładowarką teleskopową. TUS w ciągniku Arbos według wskazań dynanometru udźwignie 3,6 tony. Świetny wynik. A ile waży dziś testowany ciągnik? Użyjemy do tego wagi mającej 35 ton obciążenia maksymalnego. Czas, aby Arbos 3055 wjechał na wagę. Waga pokazała 3280 kg. A jaki ma promień skrętu ciągnik Arbos 3055 z 7-letnią gwarancją? Chłopaki wjadą na plac i po wykonaniu koła na pełnym skręcie zmierzą miarą, ile to jest. Średnica koła, jaką zrobił Arbos, wynosi 10,7 metra. Więc promień skrętu w tym ciągniku to 5,35 metra. Świetny wynik. A wiesz, że ja najbardziej czekałam na ten test? Czyli test prędkości. Mężczyźni zazwyczaj uwielbiają, jak samochody mają świetne osiągi. A jak to jest z ciągnikami? Sprawdźmy to. W Tarnowie Podgórnym, gdzie jest nasza główna siedziba, mamy świetny kawałek asfaltu, gdzie możemy to przetestować. Przełączmy się teraz do Dawida, który przeprowadzi test. Więc czas na test. Do tego celu wykorzystamy aplikację o nazwie Speedometer. Postaram się sprawdzić, do jakiej maksymalnej prędkości można rozpędzić Arbosa. Wykorzystamy do tego bardzo fajny odcinek drogi, na którym najpierw jest delikatnie pod górkę, a tuż za zakrętem mamy bardzo fajny odcinek prostej. Aplikacja pokazywała między 33 a 34 km na godzinę. Wow, Dawid dał niezłego czadu. Nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, co to jest Arbos. Arbos to marka wywodząca się z Włoch. Założona w 1954 roku we włoskiej miejscowości Piacenza, Historia rozpoczyna się w małym warsztacie. w którym Federico Bubba rozpoczął produkcję i naprawę małego sprzętu rolniczego. Na przestrzeni lat marka Arbos przechodziła dużo zmian. Następstwem tego jest inwestycja chińskiego gigantycznego producenta Weichai Lowell Intelligent Agriculture Technology. Która od 2021 roku była produkowana we Włoszech. Od tego momentu produkowana jest w 100% w Chinach. Założona w 1946 roku Weichai ma obecnie ponad 90 000 pracowników na całym świecie. Z rocznym przychodem ponad 260 miliardów RMB. W 2019 roku zajęło drugie miejsce wśród 100 najlepszych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego w Chinach, Weichai jest międzynarodową grupą wielobranżową. która posiada jednostki napędowe, Maszyny budowlane, koparki, inteligentną logistykę, sprzęt rolniczy, w tym markę Arbos i Lowell. sprzęt do transportu morskiego i inne. Na polskim rynku marka Arbos sprzedawana jest przez firmę Korbanek od 2017 roku. Czy wiesz, że do końca 2023 roku firma Korbanek oferuje ciągniki z jeszcze dłuższą gwarancją? Tak, wiem. 7 lat gwarancji bez limitu motogodzin.
Tego jeszcze nie widziałam u nikogo w branży. Bez dodatkowych opłat i bez żadnych limitów. Super! A dodatkowo tylko teraz, jeżeli kupimy ciągnik Arbos z ładowaczem Hydramet, zapłacimy za niego tylko 50% ceny. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Sprawdź koniecznie szczegóły dotyczące tej okazji, klikając link pod filmem. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. A może Ty chcesz wziąć udział w teście uciągu swoim ciągnikiem? Normalnie jest to u nas płatna usługa. A jeśli chciałbyś całkiem za darmo zmierzyć siłę uciągu w swoim ciągniku, to zgłoś się w formularzu pod filmem. Odezwiemy się do Ciebie i ustalimy szczegóły.